To jak weźmiecie sobie to opakowanie do ręki, którekolwiek, co tam macie? Co tam macie? Jakieś opakowanie własne? Nic nie macie. Zero waste'owi jesteście. No dobrze. To macie takie znaczki na tych opakowaniach różnych, tak? Zwracacie uwagę na nie w ogóle? Zwracacie czasem uwagę. No więc pytanie jest takie, prawda, że no, chcielibyśmy tych informacji na tych opakowaniach jak najwięcej przemycić. Nie zawsze się da, ale niektóre są ważne. Na przykład znak zielony punkt, często mylnie rozumiany jest jako symbol recyklingu, a oznacza, że producent sfinansował budowę i funkcjonowanie systemu odzysku odpadów, tak? Czyli Green Dot, na przykład znacznie mocniejszy funkcjonujący Hiszpanii, mówią, że oni głównie z tego żyją i tak dalej, i tak dalej. To nie oznacza, że nadaje się do recyklingu. I tu pytanie dla Państwa, ta pętla taka pierwsza, recyklingowa, jak ona się nazywa? To internet i proszę bardzo, kto pierwszy, ten lepszy. Pętla, żebyście wiedzieli, chociaż zapamiętali sobie, co to jest. No? Obieg zamknięty, a czy ona się nazywa, jak przecież pętla recyklingu nazywa się? Tak, dokładnie, dokładnie. Pętla Movidiusa, tak jest. Czyli mamy, to już kojarzymy, że to tak wygląda. Dbamy o czystość, biodegradowalność, wszystko, więc dobrze. To zwracacie uwagę na niektóre rzeczy, to ja się uczę dalej. Nie w tą stronę, tylko w tą. To jeszcze raz, przepraszam, ale coś mi to nie do końca i to mnie nie słucha, to mnie nie słucha, to mnie słucha. Dobrze, słucha mnie. Raportujemy dlatego, bo żeby mieć tą wiedzę o odpadach, o tych różnego rodzaju odpadach, wszystkie dane muszą być raportowane, czy też są raportowane do bazy gospodarki odpadami, to co Wam powiedziałam, BDO, jako system informatyczny, czyli mamy dane w baza danych odpadowych, ale oprócz tego co kilka lat tworzony jest, czy też tworzony, nie lubię tego słowa, opracowywany jest Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, on jest uaktualniany i opracowywane są plany na niższych szczeblach, które są. No i co mamy? No i mamy wskaźniki przy tym wszystkim, tak? Mamy wskaźniki, które mówią nam o tym, w jaką stronę, jakie są założenia, w którą stronę powinny się zmieniać wielkości, czy to wytwarzanych, czy przetwarzanych odpadów, czy pozyskiwanych surowców z odpadów i znowu jest to, że możemy zacząć, prawda, od wskaźników dotyczących chociażby zapobiegania powstawaniu odpadów. Ostatnia już taka teoretyczne podejście do tego wszystkiego. Co możemy robić z odpadami? Pytałam Wam się, mamy różnego rodzaju procesy. Te procesy zaznaczone są różnymi, różnie R1, R13, R15. To jest bardzo ważne, bo czy mamy recykling lub odzysk, czy mamy regenerację, prawda, to ten przedsiębiorca musi wiedzieć, pod jaki proces odzysku odpadów, jaki proces odzysku prowadzi i na jaki dostaje pozwolenie. Więc w związku z tym to kolejna wiedza. I powiedziałam, że mamy plan, krajowy plan, ale jesteśmy w Krakowie. Mamy plan gospodarki odpadami dla Małopolski opracowany przez nas przez ostatnie 2 lata. No i pierwsze co, jeżeli mówimy o zero waste i tu dochodzimy do tej części naszej najważniejszej, to mówimy zapobieganie powstawaniu odpadów, tak? Zapobieganie powstawaniu odpadów, dokument oficjalnie jest na stronie, więc nie ma najmniejszego problemu, żeby z niego skorzystać. Jest taki duży, że naprawdę trzeba wybierać te informacje. Wszystkiego nie dacie rady przeczytać. Ale jest aktualny, jest zgodny z polityką rozwoju regionu i jest zgodny z założeniami Krajowego Planu. Co mamy? Promocja ekoprojektowania. Po co nam jest ekoprojektowanie? Czy zero waste łączy się z ekoprojektowaniem? Czym dla Was jest ekoprojektowanie? No właśnie na przykład wykorzystywania odpadów, żeby stworzyć coś fajnego i do użycia, użytkowania dalej. No właśnie. A nie w funkcji wykonywania, że nie zostawiamy
składników podczas na przykład rozkładania się. Założenia to się rozłożyć. Tak, czyli mamy przyjazne dla środowiska materiały, mamy surowce wtórne, tak, ale też minimalizujemy zużycie zasobów, tak? Czyli szukamy nie tylko samochodu, bo to zawsze jak o samochodzie opowiadam, to zawsze jest takie, tak każdy sobie wyobraża. No w samochodach jest, po pierwsze one są coraz lżejsze, tak, to widzicie, coraz więcej mamy komponentów, które są lżejsze, ale też coraz więcej surowców mamy wtórnych i ponowne użycie, czy ponowne zużycie zderzaków, czy różnych innych rzeczy, to już są takie, że nawet te luksusowe marki się chwalą, że to robią. Ale jakbyście popatrzyli na ten event, na którym dzisiaj jesteście, czy on jest zaprojektowany eko? Prawda? Bardzo ładnie, tak? My nie mamy plastiku, tak? Gdzie mamy wiele rzeczy, mamy absolutnie, że tak powiem, bez nadmiaru żadnego, nie mamy tutaj papierowych zaproszeń elektronicznie, czyli wirtualizujemy i tak dalej, tak? Już jesteście do tego przyzwyczajeni. Nie oczekujecie, żeby każdy dostał nie wiadomo jak dużo różnych rzeczy i zaproszeń, tak? Czyli branża również spotkań to jest to, co można zrobić. Czyli nie tylko mówimy o zero waste w produkcji, ale również w usługach i to jest to ekoprojektowanie, które jest. Kampanie promujące sens hierarchii postępowania z odpadami. Wiemy, że nadal jest to potrzebne, że to zapobieganie przede wszystkim jako projektowanie, czyli ten pierwszy etap może być najbardziej efektywny, ale o nim trzeba mówić, co też robimy. Samorządy, inicjatywy, konkursy, małoodpadowe gminy, prawda? Mówimy o tym, że potrzebna jest platforma internetowa chociażby do tego, żeby można było wymieniać się surowcami różnego rodzaju, normy ISO, EMAS, no i tak dalej, i tak dalej. I macie przeprowadzenie akcji Eko Małopolska Zero Waste. No i co? Prawda? Dzieje się troszeczkę. No i proszę bardzo, 2021 konkurs tutaj wam wyszukałam, Zero Waste w Małopolsce, tak, czyli nie jest tak źle, tutaj dużo w tym zakresie się dzieje.